Cześć kochani, ja jestem Sławek, a ty jesteś na kanale Scandi Van. W tym tygodniu to będzie się trochę działo, ponieważ dostaliśmy wreszcie ten zastrany brodzik, znaczy podłogę do całej łazienki. Właśnie teraz zapierdzielam do sklepu, żeby kupić kibelek, dlatego że ten kibelek, co mieliśmy wcześniej, jest trochę zły, troszeczkę minimalnie, także wysłaliśmy go z powrotem i zobaczyłem, że w jednym sklepie jest bez zamówienia, także jadę go odebrać i bierzemy się za podłogę, frezujemy, kładziemy rurki i teraz dopiero zacznie się dziać. Już praktycznie mamy wszystko. No jeszcze jedną tylko rzecz, ale to na Ostrasie nam nie wadzi. Brakuje nam jeszcze wymiennika ciepła. Ale ten, mam nadzieję, przyjdzie nas na dniach. Ale on nam tak bardzo nie jest potrzebny w tym momencie. Także zaczynamy. Dziękuję Wam za oglądanie i jedziemy z koksem. Dostaliśmy tapicerkę, którą będziemy oklejać ściany. Jest taka tapicerka do samochodów, jasno-szara. Tutaj już tak na próbę przykleiliśmy. No tutaj, no i bardzo ładnie to wyszło. I to jest przyklejane na taki klej w sprayu. Hello! Cię już chwilę nagrywam. Tak? No. Coś to wyciął. No wyciąłem takie wzmocnienie, bo tutaj trzeba wstawić. Tu nie ma żadnej belki, żeby te płyty, Tak odstaje. żeby te płyty razem były. To się wkłada pod spód. Brodzik ma przyjść w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia. Już mówiłem. Tak? Aha, to dobrze. Czwartek. Co w czwartek? Skąd wiesz? Był ten. Aha. DHL-a. No i na razie wymyślamy, żeby się czymś zająć, żeby szło to wszystko do przodu. No i mamy Plan jest taki, że obijamy cały tył i montujemy łóżko. Tu robimy takie jeszcze dołączenie do łóżka, bo łóżko będzie trochę krótsze. I robimy cały tył i będziemy spali. Mhm. Przynajmniej będziecie się przespać w międzyczasie. Tu jeszcze zakleiliśmy te wszystkie łączenia, gdzie są śruby, gdzie są wkręty, żeby nie było przez tapicerkę nie prześwitywało. I też wymieniliśmy te wszystkie wkręty, które wkręcaliśmy, na przykład te, co były tutaj takie, bo im dość dużo wystają główki i by to było widać przez tapicerkę, więc wymieniliśmy je na takie bardziej płaskie. No ale tapicerka jest dość gruba, więc i tak nie będzie widać. No i teraz już jest prościutko.
Tadam! Już bardzo prosty to jest proces tapicerowania. Mógłbym zostać tapicerem profesjonalnym. Gorzej się tapicuje normalne ściany w domu. Tak naprawdę. Bardzo ładnie to wyszło, Podoba mi się. ale prawie 2 puszki kleju poszły na to. Strasznie dużo kleju idzie. No ale chcesz mieć ładnie, musisz płacić. Nie ma nic darmo. No i tak to ładnie wszystko wygląda. Teraz co, sufit? Cały robimy? Naraz? A jak ci później się coś przypomni, że musisz coś robić taniej i będzie... Nie, tylko się pytam, czy robimy cały naraz, czy robimy Aha, kawałek. sufit. Myślałem, że całe wszystkie Nie, tu ściany. nie będziemy robić, przecież tu będzie prysznic. Tutaj jeszcze kabel trzeba wciągnąć w ścianę. Bo tam będzie gniazdko 220 koło stolika. To tu na razie nie robimy, robimy tylko tył. No to dobra, to robimy. No to sufit zrobiony. Jeszcze tylko podocinać. Tu okno już jest wycięte jedno, później jeszcze tam okno wycięcia. Ten kawałek trzeba odciąć, żeby było równo. Się schodził z tamtym. No i robi się tak przytulnie. No. Fajnie. Tu jest na łazienkę wycięte. I am happy! Zaraz się nam bateria skończy w gimbalu. Dziś to chyba tyle, na tyle. Nic nie będziemy więcej robić. Jesteśmy zadowoleni. Szybko to poszło, bo raptem 2 godziny, tak? Może nie całe. 2 godziny z przerwami. Kleju też wystarczyło, czy wszystkie poszły puszki? Jeszcze jest dwie. Jeszcze 2, czyli 4 puszki kleju poszły. To może to wystarczy już, tego tyle. Jeszcze ten doły tam. Myślę, wystarczy. Na te ostatnie kawałki. To jedziemy, to mamy tak. Mamy wyrysowane ogrzewanie i frezujemy. Wsadzamy blaszki i rurki.
Także jedziemy z koksem. Frezowanie wykonane. Tak to wygląda. Tu jest zasilanie, wsadzone żedna blacha. I idzie w koło, w koło, w koło i powrót jest w tym samym miejscu praktycznie. Tutaj. Tu zasilanie, tu powrót. Tak to wygląda. Teraz będziemy wkładać blachy. To są takie specjalne blachy do ogrzewania podłogowego. Są aluminiowe o grubości 0,5 mm. Są tak wyprofilowane, że rurka wciskuje się między to i siedzi mocno. Teraz zobaczymy, jak to będzie. No i na dzisiaj koniec. No jednak mi brakło tego węża, tej rurki do grzewania. No ale to muszę jutro kupić niestety, muszę wszystko całą wymienić. Jest tak ciężko obliczyć dokładnie, ale to miałem taki kawałek na 25 metrów i jednak brakło, muszę kupić 30. Dosłownie brakło mi stąd dotąd, jakieś około metra. No ale co mam zrobić, to muszę wyciągnąć i tak wszystkie, nie będę łączył, tylko wyciągnę, to wyrzucę, a wsadzę dłuższe.
To już mamy wszystkie rurki do kaloryferów pospinane, pozaciskane. To wyfrezowałem tak, żeby to ładnie się działo tutaj pod podłogą. Idzie z tamtego kaloryfera w tą stronę i do tego kaloryfera, który będzie w tej wyspie. Tutaj idzie od pieca. Będzie piec, od tego pieca idzie do tego kaloryfera. I dalej tutaj będzie następny kaloryfer pod łóżkiem i to też trzeba wyfrezować w podłogę do następnego kaloryfera. I rurki są wszystkie już... Pogięte. A te rurki to idą pod podłogę do zasilania od silnika. I je muszę wyfrezować tak głębiej, jakieś takie 2-3 cm, żeby na nich położyć też izolację, ponieważ one będą bardzo gorące. One będą mogły mieć nawet ponad 90 stopni, także... Tyle ile ma płyn chłodniczy w silniku. Tak, także... Czyli około 90 stopni. Także je trzeba zaizolować trochę od góry, żeby w nóżki nie parzyło. No i położone są rurki do ogrzewania podłogowego. Jak widzieliście, były wkładane. Są te blaszki, które rozprowadzają ciepło. Żeby to nie było tak punktowo ocieplało, tylko po prostu równomiernie po całej podłodze. Także w końcu. No i już można wstawić tą grubszą rurkę. Tak wygląda ta nieszczęsna podłoga do łazienki. Tutaj oczywiście jest wycięcie na toaletę, a tam jest na prysznic. Kupiliśmy takie tulejki gumowe z takim rantem, żeby zabezpieczyć po prostu tą rurkę, która będzie wychodzić do silnika, do płynu chłodniczego, żeby w razie po prostu drgań i tym podobnych się rura po prostu nie przetarła. No ani żeby po prostu w blachę nie napierdzielało. Będzie wszystko dobrze. Tylko musisz iść od tamtej strony, bo przeszkadza mi ta rura tam. Dobra. Ta rura mi przeszkadza i jest to krzywo, rozumiesz? Jak jest krzywo? A daj mi jeszcze jedną tą gumkę. Jest prostopadle do tego, bo mi zawadza ta rurka od silnika. To iść tam na dół? Że spróbuję, bo tam mi nie zawadza, zobaczymy cię powiem.
No i proszę Państwa, udało się. Dwie tulejki siedzą. Oj. No i rurka teraz siedzi twardo w tych tulejkach. I teraz będziemy tu przyklejać taki kawałeczek Kingspan. O, już jest wycięty pod rurki. Rurę. Teraz tą rurę. Idealnie. Kurde, trzeba jak najszybciej położyć tą podłogę, bo normalnie jak się po tym chodzi, to zahacza się o te blaszki. Tu w miejsce, gdzie będzie montowane trzecie siedzenie, montujemy taką ramkę. Po to, że jak położymy płytę, to ona później nie byłoby jej gdzie przykręcić. A tutaj akurat będzie kant jednej płyty, więc damy taką ramkę, żeby można było ją przykręcić i żeby się trzymała. Co, czy stanąć? Będzie. Po łupie będzie. No. I pałcie. Dobra, tu dziurkę trzeba zatkać. Tu odkręcamy płytę, bo tutaj ma być gniazdko. Gdzie ma być to gniazdko? Nie wiem, chyba tu. Bo pierwsze gniazdko miało być tutaj, bo tu będzie stolik, ale ramka do okna będzie gdzieś tyle. Później gniazdko. I gniazdko było na wysokości jakieś 80 cm i stwierdziliśmy, że jest to za nisko. A odkręcamy płytę, żeby poprowadzić kabel pod płytą do gniazdka, które prawdopodobnie będzie się znajdować gdzieś w tym miejscu. Takie coś. To trzeba tą płytę wyciągnąć. To by było chyba na dzisiaj tyle. Jak widzicie, głos mi się nie za bardzo poprawił, chociaż trochę lepiej jest. No, prace z podłogą prawie są zakończone. Jutro kładziemy płytę. Wszystkie rurki położone, wyfrezowane, poucinane, pozaklejane, zamykamy w diabły to. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i tak albo tak, jak chcecie. I popatrzcie tam na Instagrama, co tam się dzieje. Dużo się nie dzieje, ale możecie zawsze popatrzeć. Subskrybujcie i piszcie komentarze, bo ja nie mam co czytać. Do zobaczenia w następnym vlogu.